Cześć wszystkim. Jesteśmy w Tanzanii i to ostatnia część wyprawy afrykańskiej. Korzystamy z pomocy właścicieli JM Tours Aruszy. Ruszamy w kierunku sławnej góry Kilimandżaro. Z przewodnikami będzie lepiej. Kilimandżaro jest najwyższą górą Afryki i jedynym miejscem na kontynencie, gdzie śnieg jest całoroczny. Wysokość to 5895 metrów. Pierwszymi, którzy stanęli na szczycie, byli profesor Hans Mayer wraz z przewodnikiem Ludwikiem Petschelerem w 1898 roku, a pierwszym Polakiem w 1910 Antoni Jakubski. Góra jest bardzo niebezpieczna z uwagi na częste pożary lasów i wysokie rozrzedzenie powietrza. Niestety pochłonęła wiele ofiar, w tym naszego sławnego podróżnika Aleksandra Dobę. My skupiamy się na okolicznych wodospadach i wizycie w ostatniej wiosce przed szczytem. Produkcja kawy, jak sprzed wieków, to zabawa i śpiew, do którego chętnie się podłączamy. Lambare soro gense golambare bomba bomba yo baram bam bam lore sana wagene wakare becha. Ruszamy przez miasto Aruszę w kierunku parków narodowych. Ale po drodze wizyta w kopalni pięknych kamieni szlachetnych, występujących tylko w tym regionie.
to Tanzanik o kolorze niebiesko-fioletowym. I brama do raju to Park Narodowy Ngorongoro. Ruch jak w Rzymie, jednak ceny za wjazd są coraz wyższe. Za samochód z 2 osobami to koszt około $500. Ngorongoro to wygasły krater wulkanu, dolina wpisana na listę światowego dziedzictwa. To monument ojca i syna Bernarda i Michała Grzymków, Ślązaków, Polaków, którzy opisali i filmowali przyrodę tych parków. Syn zginął w wypadku awionetki. Byli inicjatorami założenia parków narodowych i objęcia ich ochroną. Powierzchnia to 260 km², na których żyje 30 000 zwierząt. Ukochane zebry są bardzo towarzyskie, jednak jazda wierzchem na nich jest niemożliwa. I już Serengeti. Park obejmujący powierzchnię około 15 000 km². To równina porośnięta trawą, sawanna. Słynie z przemieszczających się sezonowo wielomilionowych stad kopytnych. Tam też zobaczymy żyrafy, nosorożce, słonie, hipopotamy i drapieżniki, krokodyle, lamparty, gepardy, hieny, szakale i lwy na wyciągnięcie ręki. Poranek spędzony z rodziną. Bazą wypadową dla nas jest Seronera Wildlife Lounge i możliwość spędzenia czasu w prezydenckim apartamencie, w którym przebywają głowy państw na zaproszenie rządu, i był to również ulubiony apartament aktora Johna Wayne'a.
I w drogę pomiędzy kąpiącymi się hipopotamami i maszerującymi stadami słoni. Czasami wyskoczą niespodziewanie zza drzewa dwie dzikie bestie, trzeba uważać. Każdy ma jakieś marzenia do zrealizowania. My od wielu lat jedno. To słynna podróż balonem ponad równiną Serengeti. Zebry, sekretarz, odpoczywające gepardy, ale gdzie te żyrafy? Tylko jedna. Swoją drogą stwórca tego zwierzaka musiał być na wielkim haju. Lecz i oto spotkanie ponad 20 żyraf. To wielkie przeżycie. W końcu dotarliśmy do jeziora Wiktorii. Śniadanie z takim widokiem to poezja. Płyniemy łodzią na zaproszenie wodza niewielkiej wioski. To pułapki na ryby. Wizyta to smutny obraz tego świata. Ludzie bardzo gościnni, lecz dzieci z braku zeszytów uczą się pisać palcami po piasku. Humory jednak dopisują. Z racji dobrego głosu uczestniczę w śpiewach wioślarzy. Podobno nieźle mi poszło. Jeszcze tylko wizyta specjalisty od wszelkich ptaków.
i lot z wesołym damskim towarzystwem na Zanzibar. Hotel Pongwa Beach, i na koniec szczęśliwe zakończenie długiej podróży. Do zobaczenia wkrótce na Karaibach.